Podczas obserwacji koni rzeczą, która od razu rzuciła się w oczy, jest liczba skowronków, co jest dziwne i właściwie nie do wyjaśnienia. Na terenie zajętym przez tabun koni husulskich skowronków jest 2, a może 3 razy tyle niż na pozostałych terenach, na których pasą się konie zimnokrwiste. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić tak od razu. Trzeba będzie zrobić dodatkowe badania i zrozumieć, na czym to polega. Nie wiem, czy konie husulskie po prostu lubią śpiew skowronków, czy są bardziej wrażliwe na otaczające je środowisko, czy może konie zimnokrwiste są tak duże i tak ciężkie, że tratują wszystko i gniazda skowronków również. Nie wiem. Postaram się obserwować konie przez jakiś czas i zobaczę, może rozwiążę ten problem. Jedni nazywają to pamięcią genetyczną, inni instynktem. Ale czy to jest możliwe, że konie, które od 200 lat nie widziały wilka, a żyją na wsi, gdzie jest pełno wiejskich psów, nadal boją się tego drapieżnika? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Skąd pochodzą hucuły? Hucuły są prymitywną rasą koni górskich, pochodzą z terenu Karpat Wschodnich i ich nazwa wywodzi się od górali ruskich, którzy zamieszkiwali dawniej te tereny. Górale ruscy hucuły używali te konie na co dzień do poruszania się w góry i doliny. No tak, ale dlaczego prymitywne? One wyglądają na pierwszy rzut oka jak każdy inny koń. No może są trochę niższe. Dlatego prymitywne, ponieważ te konie, ich pochodzenie do końca dzisiaj jeszcze nie jest znane, ale tak naprawdę wiadomo, że wywodzą się od orientalnych ras koni, arabskich, tureckich, turkmeńskich oraz konia przewalskiego. Dlatego są jedyną rasą koni w Polsce o skonsolidowanym genotypie, czyli o takim złożonym genotypie. Dlatego są to konie prymitywne. Zachowały dużo cech koni żyjących na swobodzie. Można bez problemu utrzymywać te konie w naturalnych warunkach, nie trzeba ich dokarmiać. Jeżeli się zapewni im oczywiście odpowiednią przestrzeń, są w stanie wyżywić siebie i przetrwać na wolności. Te szlachetne konie już na pewno by tego nie potrafiły. Potrzebują dużo lepszej karmy. Zależy, co się chce z nimi robić, ale generalnie tak. Jeżeli chcemy je użytkować, a w większości konie szlachetne użytkujemy pod siodłem, to niestety trzeba je dokarmiać. Nie są w stanie się wyżywić na tyle, żeby mogły nam służyć i żeby można było z nich korzystać.
Tam są 2 stada koni i każde jest inne. Stado huculskie zawsze trzyma się razem. To jest niesamowite, ale one właściwie nie odchodzą jedne od drugich, zawsze w takiej dużej grupie się Rodzina. poruszają, rodzinnej. Natomiast konie zimnokrwiste, duże stado, które się pasi obok, właściwie to jest tak, że klacz ze źrebięciem, ogier gdzieś daleko, są takie, no właśnie, zupełnie nie jak rodzina, tylko jak stado znajomych. Prawdopodobnie dlatego, że rzeczywiście to jest stado znajomych, to nie jest rodzina, to nie są powiązania rodzinne, tylko to są osobniki, które zostały złączone, a hucuły to jednak jest z reguły ogier, który pilnuje tego stada. Są tam matka ze źrebięciem, który zostaje w tym stadzie i pewnie dlatego to tak wygląda. Ale one to pamiętają? Pamiętają, kto jest matką, kto Oczywiście, jest oczywiście. babcią, no, czują te więzy? Tak, Czują. oczywiście. Znaczy tam jest hierarchia przede wszystkim. Tam Tak. jest układ stadny i hierarchia i to głównie To decyduje znaczy, ja o wiem, tym. znaczy słyszałem z opowieści, że klacz, która została od matki oddzielona, nawet po wielu latach, gdy się gdzieś tam spotykały na drodze, rżały jakoś wesoło i potrafiły się przywitać ze sobą. Czyli miały taką świadomość właśnie do końca, że to są matka i córka. To znaczy, to jest nie tyle świadomość, co jest to pamięć węchowa, która się wytwarza po urodzeniu. Po urodzeniu, kiedy klacz zaczyna lizać źrebie, wówczas między Zapamiętuje. nimi, tak, zapamiętuje. Rodzi się ta więź i to jest niesamowite, że właśnie wśród wielu źrebaków każda klacz potrafi i po dźwięku, i tak samo po zapachu rozpoznać swojego źrebaka. Najczęściej te konie właśnie prymitywne, utrzymywane właśnie w takich warunkach naturalnych, one chcąc nie chcąc muszą żyć w stadzie i tam Żeby każde przetrwać. wyłamanie się ze stada to jest dla nich ryzyko, że gdzieś tam ktoś je upoluje i zje tego. Czy właśnie nazwanie tych koni prymitywnymi nie jest trochę krzywdzące? Ponieważ one są bardziej naturalne niż te konie Zależy, co kto wysoce. rozumie przez prymityw. Jeżeli ktoś to uważa za obrazę, no to być może tak, bo to są konie bardzo inteligentne. To nie są konie, które w jakiś sposób odbiegają zachowaniem, sposobem, znaczy podejściem do człowieka i stosunkiem jednego osobnika do drugiego, tylko po prostu mają takie cechy, które pozwalają im przetrwać w warunkach naturalnych i stąd my je nazywamy osobnikami czy rasą To jest prymitywną. nomenklatura ogólnie przyjęta też. Czyli to nie jest nic Nic. złego, można tak o nich mówić. Tak, można spokojnie mówić i to właśnie w sensie nawet pozytywnym, o których koleżanka wspomniała, tych cechach przystosowujących je do przetrwania na wolności. Konie w naturze nie miały schronienia naturalnego. To my ludzie stworzyliśmy stajnie czy Wiaty. schronienia, wiaty. Dlatego też te wiele lat bycia koniem tabunowym właśnie wytworzyło takie zachowania. Konie podczas zamięci, czy podczas gradobicia, czy ulewy zbijają się w stado, odwracają się zadem i nawet osobniki młodsze To jest taki nawet nasz odruch. Tak, Jak do idziemy po środka. ulicy i wieje wiatr, to wiadomo, że się Przepuszczają. odwrócimy tyłem, Żeby nie tracić energii. żeby nie Tak. tracić ciepła i energii. Dokładnie. Tak samo zwierzęta się zbijają w stado, z Tak. reguły młodsze do środka. są w środku i są Właśnie- ochraniane przez starsze osobniki. Właśnie, o tej ochronie chciałem spytać, bo przy jakiejkolwiek wizycie psa na pastwisku, one robią dokładnie to samo, czyli chronią młode, Młode. Tak. zbijają się, ale ja myślę, że będą uciekać, a one są Atakują. agresywne. Tak, Bo bo bronią. bronią kopytami. Tak. Kopytami normalnie zębami. potrafią przegnać zębami. każdego potrafią- drapieżnika. Tak. Na tym pastwisku zajętym przez konie huculskie jest więcej skowronków, ponieważ one przez tą swoją agresję przeganiają wszelkie drapieżniki. Tam borsuk ucieka stamtąd, lisy uciekają, psy uciekają, koty, tam nie ma nic. Natomiast te konie zimnokrwiste obok są bardzo tolerancyjne. Znaczy pies może się
przyjść, położyć na pastwisku. Nie chodzą przeganiają. Nie przeganiają, nie mają takiego odruchu właśnie obrony terytorialnej. Bo tak zostały wyhodowane, wyselekcjonowane, nie muszą się bronić. Nie? Myśmy sztucznie te wszystkie czy zimnokrwiste, czy gorącokrwiste rasy wyhodowali. One nie mają w naturze, znaczy też gorącokrwiste potrafią pogonić zwierzęta, które gdzieś tam na pastwisko, czy kot, czy pies się dostanie, ale to nie jest odruch taki, który powoduje, że one bronią swojego, nie wiem, źrebięcia albo walczą o życie, tylko to czasami jest dla zabawy. Wilki teraz swaniły się też, z tego co wiemy, to czekają do oźrebienia się klaczy i wtedy atakują źrebaka. Klacz również broni źrebaka, przy tym odnosząc wiele ran. I wilki właśnie taki teraz sposób wytworzyły, bo wiedzą, że nie mają Wiedzą, szans że z ze całą stadem grupą. nie wygrają. Czyli po pierwsze muszą atakować stadem i tą klacz, która się oddziela od Stada. od Wyczekują stada, ten moment. Wyczekują. żeby się oźrebić. Tak, kiedy się oźrebi, to Bo wiedzą, że źrebak jest bezbronny. bezbronny, nie? Tak naprawdę. Możemy jeszcze powiedzieć o ciekawych cechach przystosowawczych właśnie w górach, bo tak jak wspomniałam wcześniej, górale, którzy tam zamieszkiwali wiele wieków temu i do tej pory wytworzyli taką specyficzną swoją kulturę, gdzie koń huculski odgrywa naprawdę główną rolę, jest jak członek rodziny. I konie te nieraz przebywały wiele kilometrów, objuczone od 100 do 150 kg takimi ładunkami, gdzie są to niewielkie konie. Ich masa wynosi około 350 do 400 kg. Także faktycznie mają tą siłę do przekraczania różnych ciężkich przeszkód, przechodzenia nad potokami. Ciekawą również rzeczą jest to, że zanim przejdą przez kładkę, która jest położona nad potokiem, to sprawdzają tą kładkę, pukając kopytem. Tak potrafią się z tym ciężarem poruszać, że po kamienistych ścieżkach, gdzie kamienie się usypują, jest wąsko, one bez problemu przejdą, a już te wszystkie gorącokrwiste albo inne konie miałyby duży problem. Czyli właściwie same plusy. Bardzo Tak. dzielny koń, bardzo Odważny. samodzielny, Tak. odważny. Nie płoszy się, nie uskakuje na przykład. Dlaczego jeżeli... nie płoszy się? Bo w Bo górach się gdyby w górach spłoszył. się spłoszył, odskoczył na bok, no to już by A go to nie mógłby było. spaść w przepaść. Dokładnie, Przysiada. także nie płasze, tak, przysiada. Jeżeli już jest duże zagrożenie, to szybciej przysiądzie. Inaczej na reaguje zajęcie. na zagrożenie. Tak, przeskoczą naturalną przeszkodę do 130 bez rozbiegu.
do 130 cm 130, wysoko. no to jest tak tyle, to bardzo dużo. To jest tak bardzo, z miejsca zupełnie tak, hop. tak, no potrafią, jeżeli są do tego zmuszone, to zrobią. Zagrożone. Tak, zimą na przykład kopytami wyszukują pod śniegiem, wygrzebują korzonki czy resztki traw. Potrafią również wynaleźć rośliny, które odrobaczają te konie naturalnie, jeżeli są takie. Czyli samo się leczą. Tak, No samo- idealny koń. Nie gra w zakładki, Dokładnie. sam się leczy, sam znajduje pożywienie, jeszcze stajnie mu Nie nie trzeba go budować. karmić. Dokładnie. I teoretycznie odznaczają się rzeczywiście dobrym ze zdrowiem, Tak. jeżeli Długo są, żywotne. Ile potrafią przeżyć, jak długo, ile lat? nawet 30 par, w zależności jakie warunki i gdzie jest użytkowany. Jesteśmy we wsi Fijałki. Jest to środek, no może nie środek, ale taki północno-wschodni fragment województwa kujawsko-pomorskiego, a wieś Fijałki charakteryzuje się tym, że ma niezwykle bogatą i zróżnicowaną rzeźbę terenu. Ja wiem, że rzeźba terenu brzmi tak dziwnie, tu jest po prostu nagromadzenie górek, dolin, pagórków, jakichś niecek, zupełnie niewiarygodne. Będziemy musieli spytać specjalistę, glacjologa albo geomorfologa, który mam nadzieję, że wyjaśni nam, dlaczego ukształtowanie terenu w tym miejscu przypomina Karpaty. Z nory borsuka pobrałem próbki tych jasnych osadów, które dla mnie wyglądają jak muszle, po prostu jak zmiażdżone, sprasowane muszle, nawet są tam małe fragmenty. Poprosimy naszych specjalistów, jest ich bardzo wielu, mają mikroskopy, by zbadali, czy to rzeczywiście są pozostałości muszli, które możemy spotkać jeszcze dzisiaj na dnie naszych jezior. Całe województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu, bardzo różną morfogenezą różnych form, a to wynika z faktu, że jest to obszar bardzo młody w sensie ukształtowania powierzchni terenu. Nazywamy go obszarem młodoglacialnym, czyli mówiąc najprościej, obszar ten ukształtował się podczas pobytu i zaniku ostatniego lądolodu skandynawskiego, który pokrył ten obszar około 20 000 lat temu. Rejon Górzna jest wyjątkowym krajobrazem w skali naszego województwa. Nie bez powodu zresztą powstał tam Górniński Park Krajobrazowy. Między innymi także ze względu na rzeźbę terenu. Mamy tam do czynienia bowiem z dużym nagromadzeniem rynien, o których już mówiłem wcześniej. Rynien bardzo różnych, niekiedy bardzo szerokich. Prawdopodobnie są to tak zwane rynny glacjalne. Rynny subglacjalne powstały w wyniku erozyjnej działalności wód podlodowych.
subglacjalnych, pod lodem płynących, pod ciśnieniem hydrostatycznym. Natomiast wydmy glacialne prawdopodobnie przez strumienie lodowe. Rynny te różnią się tym, że są szersze, płytsze, a w dnie tych rynien występują charakterystyczne formy. W obrębie ogromnej masy lodu być może uwarunkowane to było rzeźbą podłoża. Pewne fragmenty lodu w lodzie szybciej się przemieszczały i erodowały pewne obszary pod lodem. Obniżały. Dowodem na to są formy właśnie, które w tych obniżeniach występują właśnie w rejonie Górzna. Tak zwane formy, które kiedyś określano jako drumliny, dzisiaj raczej się z tej koncepcji wycofujemy, ale są to, można to określić, formy drumlinopodobne, formy erozyjne związane z erozją wód pod lodem, ale także z osadami bezpośredniej akumulacji lodowcowej. One są kręte, to są wały charakterystyczne, kręte, zbudowane z gliny. Często w części wewnętrznej mamy jądra piaszczysto-żwirowe. To są generalnie to jest formy subglacjalne, ale związane i z lodem, i z wodami płynącymi pod lodem. Bardzo złożone formy. Mamy takie piękne obszary właśnie w rejonie Górzna, w rejonie Zbójeńskiego Pola Drumlinowego, tak zwanego Zbójeńskiego Pola Drumlinowego na południe od Golubia do Brzynia. To jest wyjątkowa rzeźba, właśnie w dużym stopniu związana z procesami subglacjalnymi. Bardzo złożone są te formy. Dzisiaj dyskutujemy o ich szczegółach w sensie morfogenezy, ale najprawdopodobniej nie są to typowe drumliny. Typowe drumliny to formy wydłużone, na ogół proste, związane z bezpośrednią akumulacją pod lodem. Rozwiązanie zagadki wyjątkowej rzeźby terenu na obszarze wsi Fijałki okazało się zupełnie niespodziewane. Ja w najśmielszych snach nie spodziewałbym się tego, że tu było kiedyś jezioro. A jezioro stworzyła ogromna lodowa tama kilometrowej wysokości, czoła lodowca, który był niedaleko stąd. Co więcej, te warstwy, które było widać w Norze Borsuka, to świadczą o tym, że ten lodowiec przemieszczał się kilkukrotnie. Czyli najpierw cofał się, na dnie jeziora żyły skorupiaki, żyły małże, później lodowiec nasuwał się z powrotem, miażdżył, wszystko pokrywał lekką warstwą nowych osadów i znów się cofał. I to powtarzało się kilka razy. I ten przełom uzyskaliśmy dzięki Borsukowi. Nikt nigdy nie wykopał tutaj jakiejś jamy w ziemi, nie sprawdził tego. Gdyby nie Nora Borsuka, nigdy byśmy o tym nie wiedzieli, że kiedyś na samych szczytach Fijałkowskich górek były to podwodne górki wielkiego lodowcowego jeziora. Konie huculskie znacznie ostrzej reagują na pojawianie się drapieżników. Widzieliśmy lisy, widzieliśmy psy, koty i konie zimnokrwiste, które pasą się obok, tolerują psa, tolerują kota, ponieważ od pokoleń żyją razem z nimi w gospodarstwie. Natomiast konie huculskie natychmiast przeganiają drapieżniki, czyli na ich pastwiskach nie ma kotów, nie ma psów, nie ma lisów, czyli nie ma drapieżników, które zagrażają skowronkom. I dlatego skowronków na pastwiskach koni huculskich jest 3 razy więcej niż na pozostałych pastwiskach.